Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu nowego Forda Fiesty. Pierwsza generacja Forda Fiesty zadebiutowała 41 lat temu i od tamtej pory na świat przyszło 6 generacji. W tym roku swój debiut ma najnowsze, 7. już wcielenie. Trudno w to uwierzyć, ale poprzednik swój debiut miał równe 10 lat temu na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie. W motoryzacyjnym świecie 10 lat to wieczność, ale mimo to Fiesta dzielnie dotrzymywała kroku konkurencji. Dużo w tym zasługa świetnego wyglądu, który nawet dziś prezentuje się atrakcyjnie i to nieważne, czy mówimy o czy poliftowej odmianie. Nie dziwi zatem, że nowa generacja mocno nawiązuje do swojego poprzednika. Przednia część nadwozia wciąż posiada spory grill, który tym razem został nieco spłaszczony, przez co auto wydaje się dużo szersze i niższe niż poprzednik. W rzeczywistości też tak jest, choć różnice nie są już tak duże. Fiesta jest o 26 mm szersza oraz o 19 mm niższa. Także długość się zmieniła i auto jest o 71 mm dłuższe. Rozstaw osi za to pozostał niemal bez zmian i wynosi 2493 mm, czyli o 4 mm więcej niż u poprzednika. Największa i główna zmiana w wyglądzie nowej Fiesty to tylna część, gdzie reflektory nie są już pionowe, a poziome i mocno nachodzą na klapę bagażnika. Trochę szkoda, że producent zrezygnował z tego bądź co bądź znaku rozpoznawalnego Fiesty. Teraz już nie tak łatwo poznać, że mamy do czynienia z Fordem. Skoro już jesteśmy z tyłu, to pora zajrzeć do kufra. Ten w stosunku do poprzednika urósł tylko o 2 litry i posiada 292 litry pojemności. Bagażnik ma podwójne dno, a nawet potrójne, bowiem jeszcze niżej mamy miejsce na koło zapasowe, zestaw naprawczy lub tak jak w testowanym egzemplarzu subwoofer. Z kołem dojazdowym mamy 14 litrów mniej przestrzeni do dyspozycji. W bagażniku znalazło się też miejsce dla 2 haczyków po obu stronach bagażnika. Nowy Ford Fiesta występuje zarówno w odmianie 3, jak i 5-drzwiowej. Do testów przypadła nam mniej praktyczna, ale za to lepiej wyglądająca 3-drzwiowa odmiana. Fiesta posiada znany z Focusa patent, czyli wysuwane ochraniacze, które zapobiegają odbiciu drzwi. Proste, genialne. W stosunku do poprzednika miejsca mamy niemal tyle samo. Z przodu usiądzie wygodnie osoba o wzroście nawet 190 cm. Fotele są bardzo wygodne i mają niezłe trzymanie boczne. Gorzej jest z tyłu, gdzie miejsca jest bardzo mało. Powyżej 185 cm niestety wygodnie już nie usiądziemy, a miejsca będzie głównie brakowało na naszą głowę. Miałem okazję jeździć też 5-drzwiową odmianą i z tyłu jest dokładnie to samo. Akurat w tym egzemplarzu był panoramiczny dach, który jeszcze zawierał cenne centymetry na głowę. Największą i najważniejszą w moim odczuciu zmianą jest zupełnie nowa deska rozdzielcza. Koniec z przeładowanym przyciskami wnętrzem i małym, ledwie czytelnym wyświetlaczem. Teraz mamy ekran dotykowy i zmniejszoną ilość przełączników. Obsługa jest znacznie prostsza i dużo bardziej intuicyjna. Nowy Ford Fiesta oferuje 3 wielkości ekranu: 4,2, 6 oraz 8 cali. Czyli od teraz najmniejszy wyświetlacz jest taki jak największy w poprzedniku. Producent popracował też nad materiałami, które podobno są jeszcze lepsze niż u poprzednika. W starej Fieście nie było źle, więc ciężko to odnotować. Plastiki są dobrej jakości, choć nie rewelacyjne. Znajdą się miejsca z tańszymi wstawkami, ale to niestety norma w tej klasie. Również ekran komputera pokutowego został lekko zmodernizowany, ale tylko graficznie. Wciąż pokazuje 4 najważniejsze dane na jednym ekranie, czyli spalanie chwilowe, średnie spalanie, pokonany dystans oraz zasięg. Nowa Fiesta to pierwszy z Fordów, który będzie posiadał audio sygnowane B&O Play, a nie marką Sony. W najwyższej opcji w Fieście możemy mieć aż 10 głośników o łącznej mocy 675 W. Nieźle. Warto też dodać, że nowa Fiesta może być wyposażona w system samodzielnego parkowania. Pora na jazdę. Pod maską testowanego egzemplarza znalazł się znany z poprzedniej generacji turbodiesel 1.5 DCi, który wreszcie otrzymał więcej mocy. W poprzedniku występował on w odmianach 75 i 95 koni mechanicznych. Nowa, 7. generacja może mieć ich aż 120. Słabszy wariant, a to ma ich 85. 125 koni oraz 270 Nm to wartości, które w zupełności wystarczą do bardzo sprawnego poruszania się zarówno po mieście, jak i na trasie. Silnik pracuje zaskakująco cicho i dopiero przy naprawdę mocnym przyspieszaniu dochodzi do nas charakterystyczny odgłos diesla.
Podczas spokojnej jazdy w trasie z prędkościami 80-90 km/h bez problemu uzyskamy wyniki na poziomie 4 litrów. Dynamiczniejsza jazda spowoduje wzrost spalania do 6 litrów. Poza dieslem w dwóch wariantach mocowych pod maską nowej Fiesty występować może jeszcze znany z poprzedniej generacji, wielokrotnie nagradzany, trzycylindrowy silnik turbo 1.0 EcoBoost o mocy 100, 125 lub aż 140 koni. Ta ostatnia odmiana potrafi naprawdę świetnie przyspieszać i przy tym bardzo dobrze brzmieć. Ford w najnowszej Fieście zrezygnował ze starego czterocylindrowego wolnossącego silnika 1.25 na rzecz nowej, trzycylindrowej wolnossącej konstrukcji 1.1, która konstrukcyjnie dzieli architekturę z turbodoładowanym 1.0 EcoBoost. Nowy silnik będzie występował w dwóch wariantach mocowych 70 oraz 85 koni mechanicznych. Czyli od teraz najsłabsza Fiesta będzie mieć 70, a nie 60 koni, jak to miało miejsce w poprzedniku. Nowa Fiesta jest minimalnie większa i niestety też trochę cięższa. Podstawowy wariant 1.1 waży 1108 kg, podczas gdy stare 1.2 ważyło 1044. To o 64 kg więcej. Na szczęście tego nie czuć, bowiem Fiesta to wciąż jedno z najlepszych, jak nie najlepsze auto pod względem właściwości jazdy. Auta tej marki od dawna były z tego znane i nowa Fiesta tylko to potwierdza. Zwłaszcza na tak pięknych i rozgrzanych drogach, gdzie opony kleiły się znakomicie, aż ciężko było wyczuć, kiedy przesadzimy. Co prawda nie jeździłem najsłabszą odmianą, ale coś czuję, że nawet i ona potrafi dostarczyć sporo frajdy na zakrętach. Nie mogę się doczekać 200-konnej wersji ST. Warto też zaznaczyć, że Fiesta wciąż ma zwykły, ręczny, a nie elektryczny hamulec. Skoro już wspomniałem o nowej Fieście ST, to będzie ona miała silnik 1.5 EcoBoost o 3 cylindrach z nowatorskim rozwiązaniem wyłączenia jednego z cylindrów. Fiesta ST pojawi się na rynku dopiero w następnym roku. Poza modelem ST, nowy Ford Fiesta będzie występował jeszcze w 3 odmianach: usportowionej ST Line, eleganckiej Vignale oraz uterenowionej Active. Jeśli jesteście zainteresowani kupnem, to nowy Ford Fiesta w podstawie kosztuje 46 500 zł w podstawowym cenniku i 44 900 zł w promocyjnym, który obowiązuje od początku sprzedaży. W tej cenie otrzymujemy auto z wolnossącym silnikiem R3 o mocy 70 koni i manualną skrzynią biegów. Dla porównania, poprzednik startował z pułapu 45 500 zł, za odmianę nieco słabszym, bo 60-konnym silnikiem w układzie R4 i niższym wyposażeniem Ambienta. Co ciekawe, każda nowa podstawowa Fiesta ma w standardzie klimatyzację, elektryczne szyby i lusterka oraz w obecnej promocji radio. W późniejszym czasie za najtańszy system audio trzeba będzie zapłacić 350 zł. Poprzednia generacja Fiesty była na rynku niemal 10 lat, co jest wiecznością w motoryzacyjnym świecie. Mimo wszystko wciąż wygląda świeżo i ludzie chętnie ją wybierają. Nowsza odsłona to dokładnie ta sama Fiesta z lepszym wnętrzem i jeszcze lepszym prowadzeniem. To jest właśnie to, na co czekaliśmy. Będzie znowu hit.